Witam wszystkich serdecznie. Tak sobie pomyślałem, że czas nakręcić vloga po polsku, bo dawno już nie było. Miał być w ubiegłą niedzielę, ale nie wypaliło, bo no po prostu nie wypaliło z kilku powodów. Był dobry temat, więc na pewno spróbuję ten temat pociągnąć jeszcze raz i zrobić ciekawy film. Tak nawiasem mówiąc, to wywiało mnie na totalną wieś dzisiaj. Takie mam widoki. Wywiało mnie na wieś w Pensylwanii, bo zepsuł nam się traktor. Mamy taki traktor, którym sobie jeździmy kosić trawę na naszym podwórku. No i zepsuło się w nim kilka rzeczy do stopnia takiego, że nie dało rady samemu naprawić i trzeba było zabrać do serwisu. No i skoro czekam tutaj na naprawę tego traktora, to pomyślałem sobie, że można nakręcić vloga po polsku o inspiracji. Więc dzisiaj będzie o inspiracji, o tym, skąd się bierze inspiracja i jak jej nie utracić. Co to w ogóle jest inspiracja i dlaczego jest istotna? Dla mnie inspiracja to jest taka wewnętrzna werwa i chęć tworzenia. I myślę, że ludzie na świecie dzielą się na dwa rodzaje: kreatorów i odbiorców. Kreatorzy to ci, którzy czują tą wewnętrzną potrzebę tworzenia i kreowania czegoś, co wcześniej nie istniało. I odbiorcy to ci, którzy oczywiście konsumują to, co kreatorzy stworzyli. Co nie znaczy, że czasami sam nie jestem odbiorcą każdego dnia. Ale myślę, że nie potrafiłbym funkcjonować, gdybym nie kreował. Jeśli tworzysz muzykę w swoim życiu, to szukasz inspiracji dźwiękowej. Jeśli jesteś malarzem, to szukasz inspiracji czysto wizualnej. Jeśli jesteś kreatorem filmów, tak jak ja, to najlepszy rodzaj inspiracji, jaki możesz znaleźć, jest w ciekawych historiach i opowieściach. Do tego zaraz wrócimy. Najłatwiejszy rodzaj inspiracji pochodzi moim zdaniem z podróży. Made it all the way to the amazing state of Utah. Today we are at this absolutely incredible location. It's called White Sands. Diversity and a bunch of culture, which is things that I enjoy myself. Made it to Austin city limits. The next part of our trip is from New Orleans to Houston, Texas. Bo kiedy podróżujemy i zmieniamy otoczenie, inspiruje nas to, co widzimy dookoła. Coś zupełnie nowego, innego, odmiennego, ciekawego. Problemy zaczynają się, kiedy człowiek wraca z podróży i musi spędzić kilka dni, kilka tygodni, kilka miesięcy w swoim domu i tylko w obrębie swojego domu. Skąd wtedy bierzemy inspirację? Prawdę mówiąc, inspiracja jest dookoła nas każdego dnia. Jeśli tylko otworzymy szeroko uszy i zaczniemy słuchać świata dookoła nas, to zdumiewająco stwierdzamy, że jest tyle historii do opowiedzenia, że nie wiadomo nawet od czego zacząć. Zapytajcie sami siebie, jak często zdarza wam się słyszeć coś ciekawego od kogoś, kogo znacie i myślicie sobie, no z tego to naprawdę można by zrobić dobry film. No właśnie. Do you agree? Whatever you said, it was very pretty, but I have no idea what it was. You don't think Polish sounds pretty? Yes, I do. You always told me it sounded like It does, but it sounds pretty. Who In it- said in its own way, maybe. It is pretty. Say something in Polish. Co to jest? Problem w takim przypadku nie tkwi nawet w braku inspiracji. Problem tkwi w udanej realizacji. Tak sobie siedzieć i gadać do kamery można codziennie i powiedzmy, że coś tam człowiek rejestruje i powstaje z tego jakiś vlog. Prawdziwa realizacja filmu zainspirowanego ciekawą historią to zupełnie inna bajka. I came to Mount Moriah primarily because my husband is buried here. My husband died in 1993 in July,
And it was very important to me that his burial ground be maintained, as well as the community, because I grew up just north of here. So this whole West Philadelphia, Southwest Philadelphia community is very important to me personally. Mount Moriah Cemetery opened in 1855, closed in 2011 without any notice. The prior owners and management left the cemetery in about as bad a condition as you possibly can. No finances, several sections of the cemetery were completely overgrown and hadn't been cut back for decades. Jeśli wszystko inne kompletnie zawiedzie i czujecie się totalnie odinspirowani, to jest jeden bardzo prosty sposób na znalezienie nowej inspiracji. Księgarnia. David, look, here's inspiration. Let's draw cute animals. I kind of want it. Look how cute that let's little get it. deer is. Let's get it, let's get it. Maybe let's I'll get it. carry it. Let's get it. And I'll decide if I'm actually going to get it. No a w księgarni są płaczące dzieci. Płaczące dzieci mnie nie inspirują, ale w sekcji magazynowej inspirację znaleźć jest bardzo łatwo. Nie moja działka. Może następnym razem. No i proszę. Trzeci magazyn, inspiracja podana na talerzu. Następny odcinek vloga o pracy z domu i prowadzeniu własnego biznesu. Isn't this cool? It says letters to me when I grow up. And so they have like little notes that you write to yourself. Furniture and some of my favorite things. And then when I imagine myself all grown up, I see myself doing everything I circle here. I will definitely not do the things I draw an X over. Imagine having this from whenever you were a kid. Wouldn't that be cute? Bloni mi kupiła sekretnie taki magazyn, jak byliśmy w tej księgarni. No i teraz po wyjściu z tego miejsca przepełnionego informacją i impulsami, to już tak głowa napuchnięta, że aż boli od tych wszystkich pomysłów. A zatem, podsumowując, najlepsze źródła inspiracji to ludzkie historie. Numer 2, przynajmniej dla mnie, to podróże i nowe miejsca. Zmieniający się krajobraz i nowe otoczenie. Numer 3, wszelkie tematy, które można znaleźć w magazynach. Tak po prostu. Czy są jeszcze jakieś inne źródła inspiracji, jak na przykład sny? Jeśli zebrać to wszystko razem, to tak prawdę mówiąc, źródła inspiracji są absolutnie nieograniczone. Nie ma szans, żeby starczyło czasu na opowiedzenie tych wszystkich historii i poruszenie tematów, które mogą być opowiedziane w filmach. Dzięki za uwagę dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film zainspiruje Was do łatwiejszego i lepszego szukania własnych inspiracji. Zapraszam do subskrybowania naszego vloga, żebyście mogli otrzymać powiadomienie o nowych filmach na tym kanale. Do zobaczenia! Tak nawiasem mówiąc, to też jest ciekawa sprawa. Jest podręcznik do obsługi GoPro. Kamerka, którą obsługuje się naciśnięciem jednego guziora, przycisku. I ktoś napisał do tego cały podręcznik. No okej.